Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie kłania się nisko po samo Grzegorz, a po drugiej równie nisko Darek. Kłaniasz się? Cześć, witajcie. Jak się zegniesz w tym fotelu, to już się nie wyprostujesz, więc lepiej nie. A wiesz, nawet nie mogę się za bardzo zginać, bo mam mikrofon przed sobą, tak żebym wyrąbał się w niego. No, dobra, tutaj bym mógł pociągnąć temat i ci pojechać, ale dobra, już nie będziemy zaczynać czegoś takiego. Zależy, czy masz pionowo, czy wiszący mikrofon, ale dobra. Grzechu, ja ci powiem tak, mikrofon mam zawsze pionowo. Okej. Dobra. Także jak chcesz toczyć potyczki słowne, to bardzo proszę, nie unikam zwady, więc... Jak najbardziej. Dobra wada nie jest zła. Pamiętajcie o Tak. tym. Byle inteligentnie w miarę chociaż. Dobra, no zgodnie z układką. Dzisiaj kwadrale, bo to już musimy kończyć powoli serię, przynajmniej pierwszą serię odcinków ABC Hi-Fi na Olixie. Jesteśmy na literce Q, jak quad i kwadral. Quada jeszcze zrobimy pod koniec odcinka. Zaczniemy od kwadrala, żeby się trochę rozpędzić tutaj. R nie będziemy naruszać póki co, bo tam będzie Rema, RFT. No tak, przy Rogers. literki R to myślę, że będzie dobrych parę odcinków też. No, taka mało znana marka jak Rotel również będzie, więc no będziemy się bawić. Tutaj cena ustawiana według od najniższej, więc zobaczymy, co jest tam takiego podstawowego. Zobaczmy sobie tutaj, pewnie jakiś satelity po Quadral, to jest ta firma, jedna z tych firm, które produkują po dziś dzień na szczęście. Więc to świadczy też o tym, że albo robi bardzo tanio, albo bardzo dobrze. I jeszcze taniej, bo nadal możemy te kolumny kupić, prawda? No, w obecnych czasach często jest tak, że jest tanio i drogo, dlatego firma się trzyma. No, kiedyś było niekoniecznie tanio, a dobrze. No, to tak. Czy powiem ci tak, tutaj pierwsze, co pani Magda sprzedaje nam, tutaj są głośniki takie, to rzeczywiście kolumna podstawowa, bym powiedział, w wykonaniu kwadrala, ale cena 125 zł, około 100, no powiedzmy wychodzi 2,5 stówy z wymianą zawieszeń. To jest całkiem atrakcyjna cena za te kolumny moim zdaniem, bo to są takie fajne, podstawowe. Na dzień dobry, jak zaczynacie jakąś tam przygodę albo potrzebujecie jakiegoś tańszego zestawu, no to tutaj ciężko o w miarę filmowy zestaw za rozsądne pieniążki, gdzie ta pianka oczywiście musiała się rozsypać, ale z tego co widzę, głośniki są wszystkie do pary, bo już oglądałem na przykład Arkusy ostatnio jakieś, gdzie były no dosłownie zgwałcone przez właściciela, czyli każdy głośnik był wymieniony na cokolwiek co miał pod ręką. Dobrze, że tam kurczę pianki montażowej nie zastosował, ale było blisko, to już był ten moment. Natomiast tutaj no są firmy, które zajmują się wymianą tej pianki, ba, możecie, jeśli macie odrobinę czasu i chętnie sami to zrobić. To nie jest jakaś szkoła magiczna, to wszystko nie jest jakieś takie wyjątkowo trudne do zrobienia, jeśli macie odrobinę samozaparcia i czas. A jeśli nie macie czasu, ale zarabiacie w tym czasie pieniądze, no to możecie zapłacić komuś. Po prostu, żeby wam zrobić. Tu jest fajna propozycja, taki wejściowy poziom, bym powiedział, do słuchania. Miałem te kolumny, więc w miarę są przyzwoite. To nie jest jakiś tam, o Boże, jak to gra, ale gra bardzo dobrze. Darek, nie pytam się ciebie, co o tym sądzisz, bo nie sądzisz, nie wpieprzasz się wydaje. Nie, nic nie sądzę, bo już wiesz. No. Jedziemy dalej, dokładnie. Balink MK3, zobaczmy co to jest. Pewnie będzie multum tych monitorków takich jak... no i kolejne monitorki. Natomiast tak. O patrz, nawet mają baz refleks. To mnie troszeczkę zaskoczyło w tym momencie. A w tej dziurze to chyba powinno być coś innego. Nie wiem, porty? No tak, zakładam, że powinny być porty, także widzisz tutaj, po portach ślad został jedynie. No, obniżyły wartość zestawu na pewno. Czyli brak obniżył wartość zestawu, aczkolwiek no baz reflex wskazuje na to, że to są samodzielne kolumny. Porty ile kosztują? Z 5 zł? No liczmy nawet 10 zł, jakieś ładniejsze na bananka. Niby 45 Hz do 22 000, co jest oczywiście ściemą. Jeśli one pójdą powiedzmy od 100 Hz, to i tak będzie bardzo dobrze. Natomiast czy ja bym się na nie skusił? Myślę, że tak. Zależy do czego oczywiście. Dyskoteki na tym nie zrobicie. Ale już podpinając to do jakiegoś subwoofera, no to coś można z tego zrobić. Pytanie, czy popalone głośniki.
Wiesz co, ten baz reflex w tym wypadku właśnie w takich małych kolumnach często jest instalowany, tak, czy tam w ogóle projektowany, no bo trudno mówić o instalacji baz refleksu kawałku rurki, czy to z kartonu, czy to z plastiku. I on jednak pomaga wyciągnąć te tony niskie w takich małych furdupelkach. Jeszcze jak to przystawimy, ja to praktykowałem ostatnio, jak ci kiedyś mówiłem, tam do mieszkania na Śląsku wywiozłem Onkyo z takimi oryginalnymi właśnie malutkimi, ja podejrzewam, że tej wielkości kolumnami, zestaw, taką mini wieżę i postawiłem to przy samej ścianie, no, oczywiście pod telewizorem na froncie, no to daje, to taki pokój powiedzmy 20-25 metrów bardzo ładnie potrafi nagłośnić. Właśnie Znaczy oczywiście, ale nie musisz krzyczeć przy nich, bo jakby musiał krzyczeć, to znaczy, że popaliłeś. No ale z podniesionym głosem można mówić, tak? Znaczy trzeba mówić, jak jest głośno włączone, no wiadomo, no w bloku to Czyli nie to jest bardzo okej. wypada. Tutaj kwadral akurat w moich wypowiedziach przynajmniej będzie dość tak dobrze traktowany. Ogólnie z racji tego, że to jest firma, która mówię, utrzymała się póki co. Mam sam też jakiś taki dla mnie zestaw kolumn, których szukam. Kiedyś A miałem... tutaj włącz te baliny, zobaczymy tam jakie porty są? Dobrze. Tak, jakie porty są. 50 Bo tutaj zł droższe, no może nawet troszeczkę ładniejsze. Te są no zdecydowanie maskownice ładne. bardzo ładne. Tak, Dobra, tu jest i ładniej. widać teraz. I widać, jak to powinno wyglądać. No i teraz zakładając, że ktoś chce, tak, no mamy fajny port to jest podejście chyba na widełki, na goły przewód i Banan. na banan, a jeszcze, no nie, już na igłę chyba tam nie ma gdzieś z boku dziureczki. No w każdym razie tutaj już chyba rozkmina jest jasna, jakby ktoś koniecznie chciał te kolumny jakie sobie wziąć, więc... Czy wiesz co, no ale to mówię, kwestia potrzeb, nie każdy potrzebuje ogromne kolumny, bo nie każdy to powinien mieć ogromne kolumny z racji małego mieszkania lub pokoju, a czasami ludzie, że tak powiem, swoją wyobraźnią idą daleko za daleko, czyli wkładają do jakiegoś małego pomieszczenia kolumny, które są przeznaczone do czegoś, co jest 10 razy większe, później się zdziwieni, że to gra tak, a nie inaczej. Dobrze, to będzie grało, ale to sąsiedzi będą doceniać te walory słuchowe tego. Tutaj nawet mamy, i zobacz, to jest troszeczkę takie przekorne, bo te kolumny chyba nie są dużo większe, te kwadrale SX1000, a pasmo przenoszenia tam było 405, tutaj zrobili od 40, mimo tego, że obudowa jest zamknięta, jest większa, jest głębsza, ale jest zamknięta, bo zestaw głośników powiedzmy jest, nie, jest większa, przepraszam, jest większa tych balinów troszeczkę, ale zamknięta. I tu jest też takie rozwinięcie tych wcześniejszych SM-ów Quadrala, które mam nadzieję będą. Więc tutaj też to jest fajny głośnik, tutaj jeszcze z tym takim pierścieniem, bo ten pierścień jest jakby na całą częścią kosza. Myślę, że tutaj też do 200 zł kwadrale to jest coś, co jak będziecie wydawać pieniądze, no raczej nie będziecie mieli opcji dużej wtopy. Tutaj co mamy? Tak. Tu mamy tutaj... świetny wysokotonowy w zestawie z papierowym, 200 zł, S151 Hi-Fi. Też maleństwa. No i cóż, pytanie, czy mają maskownicę, pytanie, czy grają i tak dalej. Niskotonowy 25 cm. Widzisz, 25 cm to już nie takie maleństwo. No dobra, to jednak perspektywa troszeczkę pamiętaj, się że zmieniła. zdjęcia czasami właśnie przekłamują. Nie? Natomiast zestaw głośnikowy będzie ok, 200 zł nadal. W takim low-endzie de facto brniemy i są kolumny, szczególnie właśnie Quadrala. Być może one często schodziły, one były dość tanie w momencie zakupu i dlatego też bardzo dużo tych modeli przetrwało. SX1300, tam był SX1000, tak? Tutaj te malutkie. Tu mamy 1300, tutaj już tak bardziej na Tesla wygląda ten głośnik niskotonowy, ale mogę się mylić oczywiście. I prosta budowa. Tutaj z Quadralami właśnie jest taki problem, a nie problem, że dobra, to jest powiedzmy otwór po baz refleksie, bo chyba tam coś jednak powinno być a nie, jest tektura. Widzisz, to jest taki kolor, że po prostu wydawało się, że niczego tam nie ma. I zobacz, 40 do 22, tak? Model 1300, widać, że to już jest większe. I tutaj wrócimy sobie jeszcze do tych SX1000. Mniejsze kolumny, zamknięte. I pasmo mamy to samo. Więc kto tutaj kogo robi w konia? To samo pasmo, 65 W. Tu również mamy 65 W. No śmiem twierdzić, że
ten mimo wszystko, jeśli ktoś potrzebuje więcej basu, ma więcej powietrza w środku, nawet na zewnątrz powietrza, żeby ten bas uzyskać. Natomiast pasmo pomiarowe jest dokładnie to samo, bo tak sobie producent wymyślił, że będzie takim narzędziem to mierzył, że w tej kolumnie dłużej z bas refleksem albo z dziurą, chyba że ktoś to sam wypieprzył. No i teraz trzeba będzie sprawdzić, Darku. Przepraszam, muszę to sprawdzić. Czy one mają taki otwór z tyłu? Nie dziurę, bo dziurę to mamy wszyscy No okej, tutaj jednak brakuje czegoś takiego. Już widzę zdjęcie po prawej, nie wiem czy wy widzicie. Tak, tam nie ma po prostu rury baz refleksu. Brakuje rury baz refleksu. Tam co widziałeś to chyba nie był karton, tylko po prostu była od wewnątrz ścianka. Okay, ale zweryfikowane. Tak. Natomiast no właśnie to jest kwestia tego, że te kolumny mają to samo na papierze, to co przeczytacie, a no nie sądzę, żeby one porównywalne były, jeśli chodzi o walory akustyczne. I tak następny model SX1300, to nie te same, czy te same? Zobaczmy, to chyba te same, przepraszam, dwa razy te same włączyłem, tak. Czyli bez plastiku, czyli kolejne inwestycje, na razie są te małe, są niewybrakowane, te większe już pewne braki mają. Yamaha nam wbiły się na reklamie, bo to jest jedna wielka reklama ten Olix, Darku. I szukamy czegoś takiego. Ponownie. No, więc tego będzie dużo. Ale tu już mamy pierwsze KX 150, 280 zł. No, niby okej, ale no już tak trochę utytłane życiem. Tutaj niestety jest zerwane to, co widzicie. Tutaj takie przetłoczenie przy kopułce. To jest powiedzmy, no nie powiedzmy, tylko po prostu membrana jest pęknięta, tak? W tym miejscu ten karkas tak szarpał tą membraną, że po prostu membrana pękła. I powiem to tak, ja to przerabiałem u siebie raz przynajmniej. To jest spoko, do wyprostowania. Natomiast widać, że ta membrana nie do końca była spasowana z resztą obudowy. Te kolumny no są w takim stanie, że jeśli mają maskownicę, można założyć maskownicę. To tak jakbyś dobra, nie będę mówił komu torbę na głowę, w jakim celu i tak dalej. Ale chodzi o to, że no tutaj już maskownice są potrzebne, nawet jeśli są sprawne, to są potrzebne. Tutaj pasmo już jest zdecydowanie większe, dużo większa moc, czyli 100 watów. 100 watów możemy do tego zestawu wprowadzić, zanim się spali. Te 200 watów to jest, weźcie, dajcie sobie spokój. Liczy się tylko ta pierwsza wartość, 30 Hz. I teraz by trzeba było poszukać jeszcze na czym, w jakim systemie oni to mierzą, że im takie cuda wychodzą. Natomiast kolumny duże, można posłuchać, zrobione jak zrobione. Cena adekwatna, bardzo skrótowo. Quadrale AC210, oryginalne. No i teraz się zastanawiam, czy seria AC nie miała jasnych membran. I to jest bardzo łatwo zweryfikować. Tutaj 38 Hz. Tutaj TSX sobie wybierzemy. AC. Dobra, czyli tu są ciemne głośniki, bo Quadrale też ma taką piękną serię z jasnymi głośnikami. Alcraft tak zwane. No. AC210. No okej. I tutaj już mogę mówić to, co myślę o Quadralach. Czyli ten zestaw. O, może opowiem, jak to było u mnie. Kiedyś swego czasu miałem tam więcej. Dobra, to był żart. Nie miałem więcej kolumn. No ale więcej, powiedzmy, mniejszą ilość kolumn, więcej możliwości do posłuchania. Jednym z kompletów kolumn, być może trafimy, to wtedy powiem, był tutaj podobny zestaw do tego, do takto tylko z pasem większym, bo to jest powiedzmy 20, a ja miałem taki zestaw z 25 plus właśnie papierowy wysokotonowy, papierowy średniotonowy. Te kolumny wyglądały tak średnio na jeża, ważyły tyle co nic, co kosz od głosików, co po niektórych może ważyć, cała kolumna dość spora ważyła. No i w zasadzie troszeczkę to było dawno temu, żeby nie było. Zlekceważyliśmy w zestawieniu te kolumny, ale na końcu stwierdzimy, dobra, dawaj te Quadrale, które robiły na podstawkę dla innych. Inne to były na przykład głośniki marki Grundig, model 1500 Professional, Browny 730 i tam parę innych tej klasy monitorów, żeby nie było. I te Quadrale jak zagrały, to my nie wiedzieliśmy co powiedzieć. To były Quadrale chyba Turbo 13 czy Mach 13, znowu sobie ceny podbiłem, ja pierdzielę.
Natomiast no, one rozwaliły system, one wbiły z buta po prostu w miejsce pomiędzy Browny a Grundiki. To już mówią o Grundikach 1500 profesjonalnych, gdzie połowa z was się pałuje do tych głośników. Ale to chyba raczej ze względu na wygląd. No, Quadrale po prostu je rozłożyły, a nie powinny. Więc niby wszystko fajnie, ciężka kolumna powinna zagrać, ale jednak potrafi zaskoczyć mała kolumna, która jeszcze bardziej potrafi zagrać. Dobra. Czy ja się wypowiedziałem w jakiś sposób zrozumiały? Bardzo zrozumiałe. Okej. Było o pałowaniu i w ogóle tak się. Dobra, to jest najważniejsze. To tak. To sens życia. Tak. No jakiś musi być. Chociaż sensem życia jest życie, jakby ktoś się kiedyś zastanawiał i szukał odpowiedzi na sensem życia. G31, no tutaj mamy już taką nazwę dość hardkorową. Czyli co, markety? No na pewno markety. Wiesz co, no to Malutkie markeciki. To są wszystko markety. Tak, to znaczy to są odpowiedniki SM-ów 120 powiedzmy. Tak. SM-ów 120 Quadrala, czy to nawet mniejszy, czy setek, nie pamiętam dokładnie. Ten zestaw też potrafi bardzo dobrze zagrać, też go posiadam. Tutaj akurat trafił do Romana ten zestaw, bo był kompaktowy, łatwo było go przenieść. Potrafi zagrać, natomiast to jest ewidentnie wersja taka zwykła. Może trafimy na wersję lepszą troszeczkę, czyli pod brandem Quadrala bardziej, z racji tego, że te głośniki Quadrala mają jedną cechę. Nie te są czteroohmowe, ale jeśli znajdziemy tam serię SM, to głośniki troszkę kolumny mają wyjście na 4,8 ohmów. Więc dodatkowo macie tam po prostu rozbudowaną bardziej zwrotnicę, żeby można było sobie podpiąć pod taki i taki zestaw wzmacniacza. Pod taki wzmacniacz, żeby wam nie pierdzielnęło. Dobra, Alcrafty 2500 i tutaj się już robi ciekawie. Ale ciekawie z tego względu, że dobra cena, ładnie wyglądają. Tak. 300 zł bardzo dobrze wyglądają. No myślę, że to jest ok. Można spokojnie się ruszyć po te kolubienki. Być może tutaj zwłaszcza... No dobra, tutaj rzeczywiście już szło ostro z tyłu, widzę. Ktoś się szykował na wycięcie kwadrata, po czym stwierdził, że pierdolić okrągłe włożymy. No to no przynajmniej wiadomo dlaczego ładne kolumny i cena jedynie 300 zł w tym wypadku jedynie, no bo jedynie. Tutaj... Bo ten wysokotonowy, który tutaj jest, on naprawdę, no w większości z was to... Większość was się zdziwi, jak taki głośniczek papierowy, taki nie będę mówił brzydko, ale zamknę okno, bo widzę, że sezon kosiarkowy nie puszcza, a już jest późno. Dupa głośna, słuchaj, kosiarka. Zamknąłem okno, nic nie dało. Nadal słyszę. Stary diesel. No. Jeszcze traktorek najlepiej niech ktoś odpali. Dobra, na czym my skończyliśmy? Na tych tutaj, tak? No to co, bory zobaczymy. Bory takie nowsze są już, to... No też ładniutko, słodziutko i tak dalej. No, tak jak powiedziałem, Quadral... No, tutaj raczej Quadrale trafiają w ten niższy poziom cenowy, no bo tutaj co? Okleina idzie z dymem, więc trzeba wymienić, a komu się chce. 32 Hz, więc takie fajne parametry, 80 W i się palą dopiero. Tu jest też coś, można by było z tym zrobić, no by trzeba było też pozbawić się drugiego znaczka. Braki są, powiedzmy cena adekwatna do braków, natomiast powiem ci tak, brakuje mi takich kolumn, które rzeczywiście jakoś tam by chciał urwać głowę na tą chwilę. Wszystko jest takie 90 lata, powiedzmy, no no tu są jeszcze większe, 350 kolumny? Nie, 2 kolumny. No powiem ci, tutaj już jest cena taka... 4000, tak? No tylko tutaj już zauważ, już masz przetworniki niskotonowe, no również pianka się rozleciała, tak? Że tutaj też no sobie dobrze, zawsze ale... trzeba to doliczyć, aczkolwiek jeżeli komuś się podoba, albo ktoś koniecznie chce mieć ten model, albo jest przekonany, że to dobrze zagra, no to tam inwestycja powiedzmy niewielka, no. Drugie tyle, co myślę, że tutaj będzie ładnie pompowało. To te Quadrale będą na pewno dobrze pompować. No dobra, 2 strony pyknęliśmy. Może coś vintage'owego bardziej nam walnie. O, są SM-y 120. A nie 150? Nie, 120. Pianka jest oryginalna, niestety przy tych kolumnach tutaj, więc pewnie prędzej czy później ją wypierdzi. A zaraz będzie, że wymieniona pianka. I w to, panie? A nic chyba nie wspomina sprzedający.
To były jeszcze 150. Czekaj, piszę z wyglądem No. nieco gorzej. Z wyglądem nieco gorzej, ale tragedii nie ma, więc... No i szczerze, i bardzo dobrze. Szczerze, tak jest, taka rewolucyjna szczerość. Wszystko Najbardziej jest mnie okej, wkurza, jak powiedzmy nawet odbieram czasami od takiego jednego sprzedającego, nie będę mówił po imieniu. A. Po imieniu mógłbym. Już mi ciśnienie skacze, jak Tak, ja go nie ale widzę, nie. pomyślę, co ty myślisz. Tak, on ma, jeśli karma wraca, to jemu powinna wystrzelić po prostu na dzień dobry, cześć, jestem karma. Bo wiecie, ja mam takie przykłady, bo no, mam lekkie zboczenie na punkcie sprzętu audio, nie będę tego ukrywał. I przykładowo jadę do tego kolegi i pytam się, czy wszystko ok jest w tym zestawie, który kupuję. Tak, wszystko działa. Po czym przyjeżdżam, odpakowuję z folii i się okazuje, że na przykład włącznik jest cały do wymiany, bo lata jak ogonek u pieska. Czy was by krew nie zalała, kiedy jesteś od gościa pół metra jesteście też od tego sprzętu, który chcesz kupić za swoje pieniądze, na które zapracowałeś, a gość ci mówi wszystko ok. Ale na końcu powie, że on się nie zna, bo handluje dopiero 5 lat sprzętem audio. No, wyżaliłem się. I widzisz, i tutaj wchodzi. Zresztą ja wiem, o kim mówisz, tak samo dałem się nabrać. Na szczęście raz się dałem mu nabrać, nie więcej. Moje kolumny do tej pory nie działają, ale to już... Ale przypomniałem, dzisiaj będą robione, bo tam trzeba po prostu... Będą robione, bo ja już czasami mam, powiem ci, wchodzę w sieć, czy tam na nasze portale, czy tam na eBaya i już korci mnie, żeby tam jakiś zamiennik... Przypomniałem się dzisiaj w twoim imieniu, więc nie był żaby. Rączka. No dzięki, bo ostatnio z fachowcem żeśmy się spotkali u ciebie tam ostatnio czy przedostatnio, prawda? I ja zapomniałem mu wspomnieć. No to ja Przypomniało nam się, jak on wyjechał. Wtedy nam to się No, bo to przypomniało. jest tak To takie dla jego życie, nie? szczęścia, że się wtedy przypomniały. No dobra, tak wracając do tych SM-ów 120, to jest taki większy model. Ja chyba mam te Darkus 120, tylko w czerni. I tutaj jak widzicie, jest lewa strona, lewy plusik jest do 4-ohmowego wyjścia wzmacniacza. Nie będę odmieniał. A prawy jest do 8-ohmowego. Masa wspólna, ciężko uwierzyć. Czyli tu jest 20 na basie. W takim wypadku ten bass reflex mnie troszeczkę dziwi w tym miejscu, bym musiał teraz wyjść stąd, no na szczęście Jak mieć zwykle siebie sprawdzić. i sprawdzić po prostu, czy oni mają ten bass reflex, bo na pewno SM-y 150 mają i ogólnie tak jak powiedziałem, cała ta seria SM, czyli te takie de facto małe kolumny, naprawdę one grają zajebiście. To są vintage i do tego, znaczy wiadomo, jeśli oczekujecie, że będzie się podługa trzęsła od basu, to nie dla was, ale takie z basem to powiem ci nie dla mnie nawet, bo teraz ja się zastanawiam, słuchając sobie powiedzmy w sypialni, na przykład na takich kolumnach RSL-ach, czy jednak tego basu troszeczkę nie zmniejszyć, bo tam gdzie mam głowę, czyli w odpowiedniej odległości, druga strona pokoju de facto dość sporego, dopiero tam słychać ten bas i ten bas jest na przykład, jeśli próbujesz zasnąć, jest lekko męczący. Taka Tak jest. ciekawostka. Zdarza się tak często, także czasami młodzi fani tego vintage'u, czy w ogóle młodzi fani słuchania muzyki i właśnie idą tak, lubią jak kolumny niosą tym basem, ale na dłuższą metę to jest, tak jak mówisz, męczące, tak? Męczące mnie nie zasnąć nawet. I tony wysokie, może głowa rozboleć. Tak? No tak, więc raczej jak ktoś się spączeje, no bo Chętny powiem na to tak, nawet tutaj mój znajomy, który to jest tak trochę pierdzielenia, ale wiesz co, nawet takiego znajomego mam w sumie cały czas, co mnie, że tak powiem, spotkanie ostatnio zaskoczyło, a mianowicie on miał podpięty pod 1000-watowy wzmacniacz w 65-metrowym salonie, czy tam może większym, 4 polskie kolumny TON 200. Ja tylko raz ich słyszałem i się zastanawiałem, jak duży uszczerbek na zdrowiu miałem po tym odsłuchu, bo kanapa po prostu się poruszała od tego, jak to na 4 200-tonowe kolumny na pełnej, nie? No. Które 200 watów i wpompowane, naprawdę 150 watów z kolumny, nie? I ostatnio go spotkałem, on je chyba odłączył w ogóle, zaniósł gdzie indziej i powiedział: Grzegorz, słuchaj, jednak ważniejsza jest jakość. Kupił sobie właśnie Quadrale jakieś nowe, kupił sobie nie wiem, czy Tanoje, czy coś innego, ale wybrał inne słupki do tego salonu, kilka razy mniejsze zestawy głośnikowe, bo doszło do niego, że nie chodzi o to, żeby za ścianą
zewnętrzną było lepiej słychać niż w budynku. Te tony 200 jak najbardziej, bo to są takie Zeusy, tylko jeszcze większe, zapewniały po prostu po dwie... O, może powiem inaczej. Tony 200 mają po 2 30-centymetrowe głośniki basowe. I 4 sztuki takie grały jednocześnie. To wiesz co się działo, zostaw te pędzelki. Grzesiek, no to jest po prostu proste. No to, że coś gra głośno, nie znaczy, że gra dobrze, tak? No i właśnie nie o to chodzi. Tutaj też... Ale czasami trzeba do tego dorosnąć. Niektórzy dorastają do tego szybciej, niektórzy... I też jeszcze jest ważna sprawa, te waty, które, bo tutaj wszyscy, też miałem dzisiaj czy wczoraj rozmowę, że tutaj, podłączyłem to do kolumny 100-watowej. Fajnie, ale co z tego, że 100 watów podłączyłeś? Stary, no to ja mówię, że przy 100 watach, to po tych 100 watach kolumna mówi ci na razie, nie? To jest w zasadzie jedyny parametr, który z tej wartości wynika, że możesz to pieprzyć po prostu do 100 watów, jeśli masz oczywiście jakieś pojęcie, ile ty w tym momencie dajesz, bo na słuch tego nie ocenisz, czy dać 5 watów, czy 50, a to akurat przekroczyć tą wartość, to jest kwestia nawet nie jednego ząbka, bo wysoki szybko zweryfikuje głośnik, wysokotonowy, przepraszam, głośnik szybko zweryfikuje wasz błąd, jeśli przesadzicie, ale to jest tylko właśnie wartość przybliżona, przy której głośnik się pali, to ta pierwsza, bo ta druga to sobie kolesie, co budowali te kolumny, stwierdzili, no dobra, co sprawdźmy, tutaj podajmy, żeby ta kolumna miała więcej niż konkurencja, żeby była lepsza niż ci zastrańcy za rzeki, nie? No to włączyli na, nie wiem, 1/10, może na 1/100 sekundy głośnik, czy tam kolumnę, na 150 watów. Ona się nie spaliła. Stary, dobra, piszemy, że pikowa moc 150 watów, nie? Ale nie podali, czy to trwa 1/10 czy 1/100 sekundy, dlatego też takie wartości czasami są z tyłka rzeczywiście, że kolumna, która ma 50 W podana jest 250 w piku, ale ten pik trwa 1/100 sekundy. Jeśli przesadzicie o troszeczkę więcej niż tą 1/100 sekundy, a to bardzo ciężko trafić w 1/100 sekundy, to przypadkiem może wam wypierdzielić głośnik z kosza, no i cała logika w piździe. Dobra. Ale Soniki, no właśnie, tu mi coś nie pasowało właśnie. Że nie, tamte były SM-y. Już teraz, a tutaj, nie, SM-y 120, nie? Wiesz o co mi kaman? Wiem otwór baz refleksu z przodu, tak? No właśnie, bo strasznie mnie to bolało właśnie, że tam były te baz refleksy, a pamiętam, że tylko SM-y 150 miały. Ale skleroza jeszcze aż tak ostro mi nie wchodzi, nie? Tabletek jeszcze nie biorę na to, ale raczej na mojej pamięci bazuje. Tutaj mamy, no to już mieliśmy, tak? Przepraszam. Tak, od tego ale Soniki SM90. O! I 90. 90 przegapiliśmy, przepraszam. To są najmniejsze, fajne kolumny, które możecie moim zdaniem kupić. Bo naprawdę nie brakuje wysokich. Tutaj Artur, jeśli oglądasz, to są kolumny dla siebie, bo tutaj wysokich będzie dużo. Oj, będzie dużo. Oj, Artur, ale są też, stop teraz. Nie wiem, czy Artur pamiętasz, są też kolumny nie dla ciebie. Tak, nawiasem mówiąc. No teraz to ja nie zrozumiałem, musisz wytłumaczyć, jakie są nie dla ciebie. Za każdym razem, jak z Arturem rozmawiam, to się z tego śmiejemy. Aha, że to są dla niego. Dobra. Czyli SM 120, tamte z Baz Reflexem, to trzeba by było dokładnie sprawdzić, czy była taka seria, bo ja nie wykluczam, że była seria, gdzie ten Baz Reflex wrąbano do tej kolumny, aczkolwiek, o właśnie, tutaj są SM 120. No i tutaj, no właśnie, to mi tutaj nie pasowało, aczkolwiek wygląda bardzo profesjonalnie zamontowany ten głośniczek. A widzisz. I tu by trzeba było zrobić rozkminę, bo jednak wysoki jest, proszę pana, inny, więc miejsce było automatycznie na zamontowanie Baz Reflexu. Być może to jest właśnie dobra, żeby się nie wkopać, jeśli ktoś przestał oglądać wcześniej, to też mogą być oryginały po prostu przeprojektowane troszeczkę. Inny wysoki, ale zamiast tego powiedzmy Baz Reflex umieszczony z przodu. SMT są Mark II, a te w zasadzie nie wiadomo, być może Mark I. I co, sprawdzimy, no oczywiście, że sprawdzimy. No sprawdź. Żeby nie było, tylko to będzie MK. Zobaczmy, czy będzie jakieś inne zdjęcie właśnie z Baz Reflexem, bo to są dwójki. Tutaj mamy z Baz Reflexem, czyli komuś tego basu brakowało jednak. Tu mamy z GDWK, Aircrafty, te, które mi się podobają, bo sobie... A tu mamy po lewej z Baz Reflexem na przykład. Gdzie Minąłeś, teraz ale to są 150. A, 150, no to dobrze, no to zwracam honor. 150 miały, to są te większe, one... No tu już jest Baz 25 albo 30, nie pamiętam dokładnie, ale Więc, właśnie... jednym słowem ktoś ten otwór Baz Reflexu dorobił. No właśnie, kurde, nie.
Nie? Bo tutaj dyskusja mi się włącza taka, że skoro dorobił ten Bass Reflex, to gdzie są otwory po śrubach od tego większego głośnika? To właśnie A tak. widzisz tutaj po lewej stronie, przy tym kolumnie widzisz tu, to, bardzo dobrze, widzisz to? Co? To nie tutaj? Jest, tak, to tutaj. Czy to nie jest po prostu zakinowane, czy zakołkowane? To zostawimy po prostu do sprawdzenia. Taki off-topic, ciekawostka, że jednak tutaj mogły być albo były przerobione. Jedno z dwóch. Tutaj mam Alcrafty, nadal 400 zł. Jedziemy naprawdę w takim low-endzie, jeśli chodzi o Quadrala. No i powiem Ci tak, z wyglądu te kolumny absolutnie się bronią dla mnie. Fajny Tak jest, cena się broni, one się bronią. No. Fajne zawieszenie, bo ten zawias i tak tutaj ten rasor... Dobra, nie zawieszenie góry nadgłośnika jest fajne i przede wszystkim ten wysokotonowy, bo tutaj w tym wysokotonowym papierowym jest sekret taki, że ta kopułeczka tyci na dole to w zasadzie ona tylko gra, czyli macie taki, nie wiem, 1 cm, 10 mm czy punkt. I to jest głośnik wysokotonowy, który zajebiście szybko zapierdziela, a cała reszta, czyli cała ta duża membrana w tym wypadku to jest po prostu ozdoba, to jest tak jak zawieszenie głośnika wysokotonowego, jakby, czy tam taka tuba. To tak na moją logikę sobie tłumaczę, ale mam wrażenie, że po prostu te papierowe mają po prostu mniejsze te cewki, a czym mniejsza cewka jest, to średnica cewki, tym lepiej idą tą górą. No grundiki właśnie te 1500 Professional, one mają głośnik wysokotonowy 18 mm, nie 24, nie broń Boże większy, tylko 18 mm i idą świetnie górą, bo ten głośnik po prostu samo to centrum, znaczy kopułka w tym wypadku, przepraszam, waży mniej i może bardziej zapierdzielać. Dobra, SM-y 120 już sobie omijemy. Quintasy, to są już takie nowsze, prawda? 90, no przesadziłem, 90 chciałem powiedzieć lata. No ale całkiem ładnie zrobione. Z tyłu dziura, być może nawet otwór. Sprawdźmy tylko na szybko, czy to jakąś moc ma. No jeśli też radę 80 na 150 W, 4,8 ohm, czyli mamy dwa porty, dobrze. I mamy ile? 50, nie 30 do 25 tysięcy. Tak. No i w zasadzie tyle. Nie wiem, jakoś tak na spokojnie podchodzę. To jest to, co powiedziałem wcześniej na temat innych Quadrali. Bardzo pozytywnie. No te SM-y mówię, 120, 150 lub te mniejsze setki czy 90, one zaskakują przede wszystkim gabarytami w stosunku do tego, jak grają. SM-y. Trzecia strona, czwarta z Quadrala. Ale to nie jest firma, która robi jakieś takie cudawianki ozdobnikowe. Po prostu wkładali i jechało, nie? No nie są to Tanoje z pewnością, ale jeżeli chodzi przynajmniej no. o wygląd droższych modeli. Już z Tanojami też ostatnio mam rozmowę, że Tanoj Tanojowi nierówny. Nie każdy Tanoj, co kupicie, to jest Ferrari, tak? Są pewne modele. Nie, no oczywiście, no głośników, które Tanoj są miał, do dupy. nie miał niskie serie, to znaczy budżetowe, tanie, jak miał i wywalone w kosmos w cenie porządnego auto klasy średniej, więc... Ta cena będzie mówił o kolumnach, tylko o samych przetwornikach, że był tak jest i owaki. To w przypadku, jak kiedyś wrócimy do Tanoja, to powiem, bo na pewno to zapamiętam. Tutaj którejś z tych kolumn, przyznam się szczerze, posiadam. Nie wiem, czy te, Darku. Teraz mi się przypomniało, przepraszam. Nie, większy model troszeczkę, bo to jest mały głośnik. Gra to całkiem fajnie, ta seria. Dwudrożna, dość konkretnie zrobiona. Tutaj jest mały model z Bass Reflexem. Fajnie to jest wykonane zamszem z przodu. Moje są takie trochę przeżółte, więc ja ich na pewno za szybko nie pokażę. No bo wymagają po prostu naprawy. Ty w sumie chyba oddałem je do naprawy. No. W sumie to nie jesteś pewien. Nie, oddałem je, tak, bo nie mam ich tam, gdzie były zawsze, to chyba oddałem. Dobra, jedziemy dalej. Alcraft, znowu Alcrafty, tak? 3100, tam były chyba 2500, jeśli Czyli pamiętam. te nam zostały, czyli takie w sumie na razie najładniejsze z tych wszystkich to są te wszystkie Alcrafty, tak? Takie, które jeszcze robią wrażenie wizualne, no bo... No tutaj, ale ceny już robimy, pod 800 zł, szybciutko przypomnę 400, tuż pod 800, no proszę, jakie zdobienie delikatne, no ale to już jest nówka sztuka nieśmigane. Tak się zastanawiam, czy ta kopułka nie jest wentylowana przypadkiem. Ale wygląda, nie, to jest po prostu tutaj taki odbojnik. O, ktoś paluszek włożył paluszek, tak. Jednak korciło, tak? Korciło, tak, to zawsze korci. Co tu mamy? Też ten przetwornik porysowany chyba tutaj niskotonowy, tak mi No się ale wydaje. pewnie to są jakieś w miarę świeże, a tutaj jest jednak już
po niemiecku 48 do 38 tysięcy cholernych herców. 38 tysięcy. Czujesz to, ta kolumna, jak puścisz im Vivaldiego, to nie toperze zabijasz. Albo mają, wiesz... No, bawią leci, się leci, nietoperze spadaj. w pobliskim lesie, no. No. Dobra, zobaczmy sobie Altan. Poszysz je. Po prostu jak stado zombie, króliki zaczynają latać. Altan, no to jest podobna seria właśnie. Znaczy, nie chcę tutaj mówić, że mam przepraszam. Że mam takie kolumny, po prostu mam takie tylko ucięte, troszeczkę niższe. Gra to fajnie, dlatego mogę powiedzieć, że to jest w miarę ok. Zawieszenie tutaj jest chyba wymienione. Chociaż może nie. Natomiast nie wiem, dlaczego ta seria z tym zamszem przeważnie jest po jakichś przejściach takich większych. Niezbyt duże kolumny, tak bym porównał je do ZG30 polskich. Nawet mniejsze. Dość kompaktowe, zresztą widać po wysokotonym, prawda? Że tu większy głośnik niż 20 nie siedzi na dole. Nowe. I są. No i proszę. I tak. Jeśli chcecie kupić te kolumny, o których mówiłem wcześniej, proszę. Pan, który je kupił, mnie uprzedził, bo chciałem je odkupić. O, to akurat jest dłuższa historia. Już powędrowały do Opolskiego. Tak, to są te Turbo 13, które gniotą po prostu niektóre inne kolumny typu 1500. Bardzo się wkopuje teraz? Nie, czemu? No. Tu jest 25, kolumna nie waży, 2 papierowe, wysoki, średniotonowy. Wygląda to naprawdę fajnie. Lekkie w transporcie. No i cholerstwa grają. Po prostu one grają. I bardzo ładnie poza tym wyglądają. No tak. To jak więc zawsze powiadam, też jest ważne. Tak? za Może 900 nie zł dla niektórych. bardzo rzadki model. Znaczy bardzo rzadki, tak rzadki, że akurat trafiliśmy na niego. Natomiast słuchałem go. To czy wtedy nie wiem, czy na lampie też nie był słuchany. Też na lampie świetnie wypadły te kolumny. Może nawet przede wszystkim na lampie, tak się zastanawiam w tym wypadku, czy te testy nie były właśnie na wzmacniaczu lampowym. Więc to było naprawdę parę lat temu, tak, dobrych. Więc te kolumny na pewno może troszeczkę gorzej niż Browny, ale lepiej niż Grundiki wypadły. Z tym, że tak jak powiedziałem, na lampie, bo tego chyba nie dodałem, więc się sprostuję w tym momencie, bo tu jednak otwiera się, że tak powiem, szufladka z pamięcią dotyczącą tych zestawów. Rozgadałem się, cholera, niby słaba ta kawa, dobrze weszła. Bo to jest o kolumnach, to nie ma się co dziwić. No, to Darek teraz luz po prostu zapali papierosa i nogi wyciągnie i może tego nagrywać, nie? Że nie gada. Dokładnie, co mu będę przeszkadzał. Tauriny MK3, no to jak MK3 kino domowe, 1000 zł, to trochę nawet bym powiedział dziwna cena. O, jakby ktoś kiedyś miał za jakieś ciekawe pieniądze albo wypożyczyć chociaż, sam szukam magnatów Needle, nie dlatego, że zajebiście grają, tylko po prostu nie mam pojęcia jak grają. Więc jakby ktoś miał, to możecie śmiało pisać, chętnie ich odsłucham. Magnat Needle, ale chodzi o te z 4 czy 5 niskotonowymi, tej samej wielkości średniotonowym i wysokotonowym kolumnę. Bardzo cienka, bardzo mała, takie kino domowe, tylko głośniej jak nakichało dość sporo i nie wiem, czy tam nawet nie ma baz refleksu. No jak za 1000 zł, to myślę, że cena taka dość wysoka, patrząc, że to stało gdzieś na placu. No, gdzieś w piwnicy, albo gdzieś w piwnicy. Albo może na jeszcze placu, albo albo na placu, no. Więc to przyjechało, no i trzeba sprzedać teraz 1000 zł. Dobra. No to już jest trochę inwestycji w to, więc nie wiem. No, dokładnie. ja też wiem, to tam trzeba troszkę inwestycji w tym jest. Dyplomatycznie, bo no, mówię, tutaj byśmy mogli trochę ciekawszego języka używać, ale no, po prostu nie wypada i tyle. Więc dyplomatycznie wycofamy się bokiem. Tajfuny 150 pokaż jak Nie no, tajfuny to trzeba zobaczyć. Panie, były turbo, to teraz tajfuny. No takie nazwy to ja rozumiem. I Quadra miał szoguny. Więc tylko chodź tu szogunie będzie. Chodź tu szogunie, zrobił ci Tak, tajfun, zrobić ci tajfun. To wtedy będzie trzeba zrobić tak po prostu odcinek. Wziąć te tajfuny, zakupić i szoguny i powiedzieć, to szogunie będzie tajfun. Okej. No powiem ci ładne, głębokie, więc tu już jest fajna robota. Być może coś w środku bardziej pokombinowali, żeby tam lepiej to powietrze się rozchodziło. 28 Hz.
niby te parametry takie z tyłka, ale zauważ, że jeszcze nie mieliśmy, a jesteśmy już przy 1500 zł, nie mieliśmy przed oczami Quadrala, który miał podane 20 Hz. Nie mieliśmy, no nie. No właśnie, tutaj nawet na tych turbo, sorry, ja sobie to zostawiłem, nie? Aczkolwiek, no, boli Tutaj serduszko. na tej tabliczce z przodu powinno Tak, tylko ja Jeżeli nie dasz czy radę, jestem w dasz stanie radę, dasz powiększyć radę właśnie, nie? powiększyć. No właśnie. Tutaj one są 8-ohmowe, 90 watów i coś tam do 20 000, no i tyle. Tak. To No, coś tam niestety. musicie zdekolować. No dobra, ale raczej nie ma od 20 Hz póki co niczego, a zbliżamy się ku końcowi Quadrala. Jakby na to nie patrzeć, końcowi przynajmniej na Elixie, bo pewnie będą droższe. O, tutaj Wotan 1500, chyba więcej. No powiem Ci, tutaj 1500 to już jest fajnie, wstęga zawsze ma swoją wartość, prawda? Wstęga na wszystkim ma swoją wartość, natomiast ja jednak lubię zwykłe papierowe głośniki na wysokim. To tutaj mamy z tyłu. To są otwory stratne, to są takie bas refleksy, ale z pianką. To akurat to są gęste. Bas refleksy z pianką. Niektórzy producenci po prostu, z tego co zauważyłem, bo też kilka powiedzmy tych kolumn, tych skrzynek rozłożyłem, dają zwykłą rurę bas refleks i w to po prostu wkładają piankę. Czy wiesz, Tak, ja będę teraz tuningował Arkusy, które jednej kolumny nie ma. Kupiłem tam Fit 4 rurę kanalizacyjną, grubszą. Dotkniemy, wepchniemy, będzie działało. No to poszedłeś po taniości, bo ja kupiłem po prostu rurę bas refleks, tak? Ale nie, to właśnie kwestia tego, że to nie jest standardowa. Ja bas refleksy mam, nawet w zapasie bym powiedział. Tylko oryginalny wymiar, żeby trafić, bo to był 4 cm rura, to musiałem kanalizacyjną niestety użyć, bo pewnie użyli kanalizacyjnej. Bo To nie było jest... 4 cm bas refleksów, Grzesiek? Rur bas refleksu? Ale to nie jest z kołnierza nawet, Darku. To jest po prostu rura wbita w dekę. Aha, dobrze, no. To nie jest tak jak ten bas refleks teraz robią takie ładne, wiesz, pierścionek, że to ładnie bijesz, pięknie. Oczywiście, no tak. No No, nie, bo jak to się nie, nie ma to nie. maskownicy, to fajnie jest to przynajmniej ten... Nie, tutaj w front oryginalnie panel to była ładnie rura wbita w dekę. Tu się w tańcu nie pierdolili, bo to były stare Arkusy, więc robię tak jak szkoła przewiduje. Amun, czyli coraz większe będziemy teraz te Quadrale oglądać. Tu mamy Wotany za 1500 zł. No i powiem Ci, te Quadrale na pewno, jeśli waga jest podana, nie będą... No właśnie. 20, no to, ale to już jest duże, 70 No cm. właśnie, to jest właśnie to, że to są tak one mają tylko albo aż 70 cm wysokości. A nie wygląda, nie? No nie. Jak na podłogówkę. No za 1500 zł powiem Ci 70 cm kolumna, 28 kg sztuka. Tutaj nie ma co gadać, nie? Dobre podstawki do tego można jechać, czyli podłogówka. De facto. A tutaj to mamy Amun. 300 zł droższe i tutaj już kwestia, ile chcecie dołożyć sobie. Natomiast tak, czy to są kolumny do napier... Tak, to są kolumny do napier. I to tak zdrowo. Aczkolwiek jak się spali Wam ten wysokotonowy, to nara. To szukacie u Chińczyka. Bo Zawsze możecie założyć sobie papierowy, wysokotonowy w razie czego i... Nie, no bo to wstęgi są fajne, one idą szerszym pasem. Skuteczność też mają bardzo fajną. Wszystko jest bardzo fajnie, póki to działa. Jak wstęga się spali, a wstęga zgodnie z nazwą to są wstęgi, takie kawałki metalu, tak w skrócie mówię oczywiście, które jak się palą, co to się odpierdzieliło. No to już zauważyłem, tutaj się wszystko odpierdzieliło. Jest ładnie, bo na dole masz Sierrę, wysoki Philipsa, średni Philipsa, a po lewej stronie... Czemu na tym pisze Quadral? Tu się wszystko zadziało. To tu jest Audax, przepraszam. Tu jest Audax. 2 włoskie, 2 belgijskie i napis Quadral. No. A daj opis. Nie, bo niski to jest Sierra, z tego co widzę to jest Sierra. Średni to będzie Audax, no naprawdę albo nie jest to przetwornik oryginalny. Pokaż co jest napisane, bo to jest ciekawe. Fumasko, kolumny. Ringi od średniotonowych są do przyklejenia. A to? Kurde, no to okej, czyli dobra. No są do przyklejenia, bo ktoś próbował. No i dobra, i sprawdźcie to, bo zaraz powiemy, że Quadral nie robi czegoś takiego, a się okaże, że robił Quadral akuszej, no. I teraz pod koniec, że tak powiem, Quadrali robi się ciekawie, no. Te maleństwo 27 kg to dobry strop. Czemu SM-y? Widzisz to, Darku, nie grzmisz. Skopiuj to dobrze po prostu, Grzesiek.
Przepraszam, postaram się. Już. No. Zaraz mnie... Dobra, jak dziecko prawym. Skasować, klej, kwadra. Dobra. I teraz chwila prawdy, grafika. Aha, nie ma takich. Cool. Nie ma. Dobra. No to. To teraz No to patrzymy, co ty... Znaczy, szczerze mówiąc, mi się podoba ten pomysł tutaj, tylko broń Boże, znaczy kwadral, no bym ten napis kwadral usunął. Chociaż z drugiej strony myślę, czy... No nie no, AQ9, no jak byk, nie? Tak, AQ9, zgadza się. Ale co to jest? 100 watów, 25 Hz, 400 Hz niski cięcie, 1500 średni, od 5 idzie wysoki, więc fajne. 410, 170, no czterodrożne są wypisane, jak byk też. Powiem ci, to by trzeba było rozkminę zrobić, bo no four ways. No dokładnie. Tak się śmialiśmy, ale tu może być naprawdę ciekawa kolumna. Mimo wszystko, jeśli nie robili podrób tych tylnych, bo internet akurat może pewne rzeczy nie znaleźć. Natomiast tak, no niski to jest Sierra. No ale żeby na tą chwilę nie znaleźć żadnych kwadrali, tych AQ9. AQ9, żadnego zdjęcia. No ciekawa baza, której to tak jakbyś miał unikatowe Ferrari, tylko nie jesteś w stanie udowodnić, że to jest Ferrari. I jest problem. Tu są AQ6 jakieś, no to powiedzmy... Aha, to był AQ6, przepraszam. Chwila. AQ6, a AQ9 to... No AQ9. 6, 9, jeden pies. My szukaliśmy, też szukali dziewiątek. No i zliczałem. Tam na pewno na niskim nie powinno być takich głośników. No tak, ale jak widać na średni, na wysokim też, na wysokim masz tutaj wrąbane węgierskie wideotony. Na wysokim, więc to jest w ogóle, to też jakieś przejścia miało mniejsze lub większe. Ale okej, mamy te AQ9. No co, I one są 12? tutaj. Dobra, nie, mamy na HiFi Wiki. Mamy zdjęcie, tutaj masz AQ9, zdecydowanie wyglądają lepiej niż no, te, które oglądamy, AQ9. Teraz tak, 320 mm niski, 170 średni, no nisko, średnio to mamy, przepraszam, średni 50, 25 wysoki, 50 do 120 W, 32,5 kg. O, widzisz, tutaj jest kolorowe zdjęcie. No No. i tu już widzimy, że niski jest inny. Znaczy wiesz co, niski tak, aczkolwiek widzisz, tu już jest zdjęcie i już jest w porządku, więc jest druga seria. Więc w zasadzie wszystko niestety się zgadza. To są AQ9 też te w środku. Tak. Niski to nowy też, to jest seria inna. Tu mamy może Ale widzisz, starszą. średniotonowy tam masz pod siatką, tak? Tutaj nie masz. No tak, no to być może to masz jest siatka, podsiadkę. ale no jestem zadziwiony, natomiast to są unikatowe kolumny. To byśmy się przejechali. Znaczy się przejechalibyśmy Wrocław. się w tym zakresie. No, że... Tak, dlatego warto sprawdzić, jak coś wam nie pasuje. Niestety trzeba temat gnębić, póki się nie dostanie pełnej odpowiedzi, czy jest tak, czy inaczej. Bo jak widać... Więc te na zdjęciu tutaj w Elixie to powiedzmy są, nazwijmy je typ 2, tak? Mark 2. Albo tak, albo Mark 1, zależy czy Bo mieli pieniądze, czy nie mieli pieniędzy, jak je projektowali. Tak, no to teraz tu ładnie widać. Teraz tutaj ładnie widać, I tak? powiem ci, to są ładne kolumny. To trzeba przyznać, to są ładne kolumny. No ale nigdy nie dawaj za coś ręki, bo może skończyć bez ręki. Philips. I to Francuzi robili te AQ9, to wychodzi na to, na francuskich. To znaczy cała seria jest praktycznie na francuskich głośnikach. Bo tu mamy też tych dużych, bardzo dużych. Do góry mamy Philipsa. Średni Philips, nisko średniotonowy to... No, ale jest ładnie, ładnie. Tutaj, no powiem to tak, jest trochę pracy przy tym. Cena jest, nie wiem czy adekwatna, kwestia ile jest wartość rynkowa tych kolumn. Ale ogólnie bardzo ciekawe. I o dziwo oryginalne. 2000 A zł. nie, a na pierwszy rzut oka Samokleczek, nie?
To były akuszustki, tak? Akuszustki, no dobra. Tak, wyglądały na samoklepa. To można się przejechać, no ale to były Jak pozbawione widać. tych pierścieni. Ale w ogóle są pozbawione tych pierścieni. No, z tego co rozumiem, na tej aukcji to pierścień do średniotonowego był, ale już do niskotonowego nie. No. No, więc byłoby rzeźbienie, ale to jest właśnie to, że to jest już wyzwanie. Być może wyjdą mam kolumny za, nie wiem, 4000 zł, ale wyrąbiecie to, no troszeczkę czasu, choćby nie będę mówił o pieniądzach, tylko czas, bo to jest ekwiwalent. To i to albo czas, albo pieniądze. Jedno z wulkany. Zobaczmy sobie, no tamte widzisz, cisza nastała w głowie. Teraz po tamtych głośnikach, bo na razie tamte wygrały. Jeśli chodzi o to stosunek ciekawości do jakości. No to są tamte głośniki, te akuszustki, tak? No to jeżeli ktoś by koniecznie chciał je mieć, no to trzeba troszkę pieniążków w nie włożyć, troszkę energii, tak? O, i tutaj I tyle. platiniumy, zobaczmy sobie, to są już świeżynki, bym powiedział. Zaprojektowane wizualnie pięknie. A, tu głośniki nisko to... Jakieś głośniki są. O, może tak powiem, nie powiem, że niskotonowe, ale zaprojektowane super. No, i to są ładne kolumny, przyznaję. No tutaj jakieś dane techniczne. Już zobaczmy. Wrzucił właśnie. 28, więc cały czas nie są w stanie wcisnąć kitu, że kolumny są od 20 czy tam od 18 Hz nawet. Więc to jest akurat plus. Masz do 50 tysięcy. Niech napiszą do 100. Mam to tak samo głęboko w kieszeni jak te 50 tysięcy. 18, jak jest równo 18, jeśli charakterystyka głośnika jest równa do 18, to jestem w niebo wzięty, bo wierzcie mi, nawet do 18 niektóre nie idą z takim opisem do 50 tysięcy. Zresztą, tu jest rozkmina dalsza, na czym by musiało być nagranie zrobione, na czym odtworzono i tak dalej, żeby mieć te 50 tysięcy. To jest, mówię, to jest abstrakcja, płyta CD jest nagrana do 20 tysięcy, więc jeśli macie jakieś tam zniekształcenia nieharmoniczne powyżej 20 tysięcy, czy jak to, zawsze się znajdzie uzasadnienie takie, na które widz nie jest, odbiorca nie jest przygotowany, natomiast no, staram się chyba powoli walczyć z tym, jak ktoś zacznie mi pierdzielić, że powyżej 20 tysięcy trochę jest zniekształcenia, bo nawet jeśli są jakieś zniekształcenia harmoniczne, nieharmoniczne, to i tak to jest cisza. No i tak tego nie usłyszę. Tak, zniekształcenia ciszy, dokładnie, zniekształcenia ciszy są raczej nieciekawe. Okej. Kolos, tutaj widać, pan poszedł na wagę, 115 kg zaznacza, że sztuka. Samemu bym nie chciał tego targać. Nie wiem, czy we dwójkę chciałbym to targać. No ale tak, no. Widać, że te głośniki... No, kolosy to są na pewno. No, Titan ogólnie nazwa adekwatna, powiedzmy. Trójdrożne kolumny. Widzę, tutaj nie wkładali nie wkładali głośników. O, proszę, ale oddzielne wejścia do wszystkich. Wejście, wyjście de facto, czyli to jest taka zwrotnica, że na dole podpinamy, albo możemy podpiąć i jeszcze wyjść na coś innego, tak? No ciekawe. Może napisali, jakie tu jest pasmo. No właśnie tak patrzę się, ale chyba tej tablicy... Jest 18 Hz. A widzisz, no to ale plus minus 2, chyba tego. ale plus minus 2 dB, więc w zasadzie 2 dB, tak. to jest dość sporo, bo 3 dB to jest 2 razy ciszej, 2 razy głośniej, czyli idziemy sobie do tych 20 czy tam do 30 Hz, nagle jest 3 dB i macie 2 razy ciszej. Tutaj 2 dB, więc to, ale uczciwie napisane. Można 200 W w to pompować i wam nie rybnie, chyba że przedmiot jest wysokotonowy. Bo nadal przy takich 200 W kolumnach głośnik wysokotonowy trzeba wam może 4 W. No tutaj już się też ceny nam robią, tak? 20-30 tysięcy. Ale wiesz co, tutaj są już inne, bo... Aha, Aurum, dobra. Wulkany. Bo to jest Visaton tutaj. Wulkan 9 to jest rozpakowana wersja. Jak rozpakowana oznacza to, że w miarę świeża. Podobny design. Nowe, 31 tysięcy. To zbliżamy się do cen. Przekroczyliśmy chyba cenę tonsili nowych. No i myślę, że te tonsile nowe trzeba było porównać z tymi kolumnami, jak to łupie jedno i drugie. 2020 rok kupione. No i w zasadzie tak wyglądają ceny kolumn, jak kupujecie nowe. Bo tutaj nam się kwadrale skończyły. No to co, Darku, jeszcze chwileczkę zostaniemy i zobaczymy, co tam kładł.
nam Tak, oferuje. i powiedzmy literka Q będzie można powiedzieć, liczona. Taki starter z naszej strony z racji tego, że dawno nie było ani literek, ani katalogów. Następne zrobimy być może, znaczy my zrobimy No, to, co zrobimy, katalogu chyba nie było jeszcze dawniej, no. więc na pewno katalogi trafimy. Następne tu wrócę sobie do sprzętu audio. No powiem Ci, te AQ9 nadal troszeczkę, że tak powiem, ciekawią. To mówię, to jest francuski zestaw kusików. Sierra i 2 Philipsy. No doszliśmy do tego, że najprawdopodobniej wszystko jest w nich oryginalne, natomiast no, wymagają trochę pracy, tak? Cena już No. też nie jest niska, bo 2000 zł, no ale jakby ktoś chciał, no to czemu nie? No dokładnie. Gdybym ja chciał, gdybym czuł potrzebę, to bym to wziął. No i miał miejsce. No i miał miejsce, dlatego mówię, gdybym chciał i czuł potrzebę, ale nie chcę i nie czuję potrzeby, bo nie ma miejsca. I No. to jest to i... Dobra, najtańsze zrobimy przedmioty i w tym momencie będziemy składem w amplitunery raczej. Znaczy amplitunery, wzmacniacze powinienem dać. Quad to jest angielska firma. No, tu jest kolor Quad. Jeszcze kwadrofonia nam wyskoczyło. Będzie. Kwadral nam wyskoczy, bo w Quad się też zmieści. Troszeczkę tego może być przypadkiem, dlatego tu trzeba troszeczkę usystematyzować na co? Na wzmacniacze, myślę. No i mamy 500 zł. Quad Control Unit 2. Przedwzmacniacz lampowy mono. No to taki już chyba... No szkoda, że mono, czyli drugi jeszcze jest potrzebny. Lampa jest, dobra, niech będzie. Czyli za 500 zł mamy jeden wzmacniacz, przedwzmacniacz, którego nie użyjemy za bardzo. No dobrze było mieć drugi, tak jak mówisz, więc wtedy już można by było coś z tym podziałać. Dobra. Tu mamy końcówkę 1250. No kład się ceni, tutaj nie bierze jeńców, jest od razu raczej z droższych rzeczy. Z tymi cenami to wiesz, to jest też tak, że nie wiem, zarabiacie no parę tysięcy złotych miesięcznie, owszem, wiadomo są wydatki, ale no nie należy liczyć też czasami, przynajmniej się o niektóre przedmioty na to, że akurat na ulicy będą leżeć i tylko czekają, żebyście podnieśli je za 50 zł, bo nie, no takie życie, no po prostu ja się podwania też ile sami zarabiacie. Ile te sprzęty kosztowały jak nowe, no tutaj to by można było napisać książkę na ten temat. Ile ten vintage kosztuje, ile by kosztował po naprawie na przykład, bo na przykład na taki wzmacniacz, no weźmy tutaj tego Quada na przykład, nie? Jeśli on by był w pełni odnowiony, to nie wiem, czy tutaj nie trzeba było troszeczkę dopisać, ale nie mówię o odnowie na zasadzie, że ktoś nalepkę da stickera z boku i powie, no macie, daję wam gwarancję, nic tam nie zrobiłem, ale chcę za to, nie wiem, 20 koła, bo daję wam rok gwarancji. Tylko rzeczywiście bierzecie i każdy element tutaj, rezystor, kondensator, wszystko wymieniacie. I tu się robi już bajka, tak? I wtedy macie nowy sprzęt, który pogra następne 30 lat. A w większości to jest tak, jakbyście kupili, nie wiem, 40-50-letni samochód, pojeździli trochę i sprzedali dalej z zyskiem. Jeśli to jest oczywiście samochód, który ma 50 lat i jakąś wartość ma, być może wam się to uda, ale często gęsto musicie od razu coś wyklepać, olej wymienić, na pewno parę innych rzeczy wymienić, żeby to w ogóle chciało jeździć. A doprowadzenie takiego samochodu do stanu użyteczności, takiej rzeczywiście takiego zabytku pełnym ryjkiem, no to już by was finansowo, podejrzewam, wykończyło w większości, tak? Albo niesamowity nakład pracy, za który też byście sobie liczyli. I tak samo należy te sprzęty. Niektóre z nich są dość tanie. Czasami można je kupić mega tanio, ale często te mega tanio już trzeba klepać tak ostro i summa summarum wyjdą wam jak te droższe. No, kwestia drogi tak naprawdę, którą chcecie wybrać. Okej, bo też odszedłem Znaczy do brzegu. Grześkowi no, chodziło teraz o to, ja że do brzegu, tak? lepiej kupić już sprzęt po serwisie z prawdziwego zdarzenia i zapłacić trochę więcej niż kupić coś taniego i później się połować z serwisantami i z No chyba, terminami. że sami macie z dokładnie. cenami. No chyba, że sami, tak. Chyba, że sami potraficie. No na ja to, że tutaj całkiem inna pana sprawa. pozdrawiam, na przykład ja mam ogólnika TS1000, już mi się udało zapomnieć o tym, że mam. Darek nie wykorzystuj tego, już pamiętam. Już w marcu obchodziłem rocznicę oddania do serwisu. Tak serwis co tydzień, dwa jest, no owszem, pan ma swoje rzeczy, rozumiem to,
nie ma sprawy, ale czasami warto dupę spiąć, żeby zrobić coś. Teraz już jest rok, ile? 2 miesiące już czekam i spoko. No miało być miesiąc temu. No ale to wiesz, Grzeszku, jak już do tego masz oczywiście całkowitą rację, się w ogóle z tobą zgadzam, jak dzwonisz do mnie i mówisz, że serwisant dzwonił i mówił, że jest wszystko na dobrej drodze, a już tak mniej więcej to od pół roku słyszę, jak nie dalej, że jest wszystko na dobrej drodze, to już mi się szczerze mówiąc nie chce tego słuchać, ale moje przetworniki właśnie już nie dzwoni, spasował, ale fachman od moich przetworników, które żeśmy kupili, nie no wiem, to i tak jest właśnie. od szczura welkuny to już 2 lata leżą, no, a roboty tam znacznie mniej przy tym jest. Tak bardzo lubimy tego sprzedawcę. Niestety. Tak. Dobra, to akurat by trzeba było na zamknięcie jakiegoś grupie po nazwiskach jechać, bo to byśmy problemu sobie tutaj narobili. Ale chyba nie ma kuna na nazwisko, nie? Nie. Dobra. Quad 300, czy dobra, wracajmy, czyli co? Quad, taki sprzęt powiedzmy minimalistyczny i zarazem dość wizjonerski z wyglądu, tak? Jak to gra? Ciężko powiedzieć. Czyli się podoba tak, bo wygląda jak aparatura pomiarowa ze Star Treka z lat 60. No i mniej więcej podejrzewam przełom lat 60., 70., wtedy to było robione, projektowane. No. Być może tak, to fajne, bo kompaktowe, bo tutaj nie zapominajmy, nie każdy ma wolne 55 cm na 25 cm na 35 cm przestrzeni, żeby jakieś wielkie monstrum, tylko często gęsto no, ma swój pokoik, jakiś taki gier i zabaw i potrzebuje czegoś przyzwoitego o określonych warunkach, żeby to zagrało i te małe rzeczy też czasami są bardzo fajne, zresztą Brown. Bardzo fajne są, szczególnie jak ma się żonę, bo jak się nie ma żony, to można sobie coś wielkiego wsadzić, tak? Ale jak się ma żonę, no to już bym szedł właśnie w taki bardziej minimalizm, nie? Chociaż powiem ci jednak, no nieważne. Quad 405.2 Max Update Data Electronics Preamp. Znaczy to jest preamp, to jest końcówka. Przepraszam, bo tutaj akurat na kładach, no nie miałem rączki nie miałem okazji rączek na kłada położyć de facto. Podwojona moc zasilaczu, super, pysznie. Ale wiesz, może przy okazji nie powinno się czegoś takiego robić z mojej wiedzy, oczywiście, być może się mylę, bo to akurat też sięgam pamięcią, ale nie powinno się dawać większych kondensatorów niż te, które założył producent, bo ktoś to wymyślił, a nie na zasadzie, że wkładamy sobie, bo akurat no, chcemy więcej mieć zapasu na przykład. To wszystko jest policzone, więc takie przeróbki, no, to być może działa, tak? Być może ktoś to policzył, natomiast ja uczyłem tylko na fakt, że nie powinno się fabryki poprawiać. Wracam do tego samochodu, tego Ferrari. Dodane nowe gniazda głośnikowe. Ale wiesz co, mi chodzi o to, no kupujesz Ferrari, nie? No, wracajmy do samochodu, bo to jest takie najbardziej oczywiste porównanie. Wie pan co, mam ładny Ferrari, ale mi nie pasował silnik, włożyłem, kurde, nie wiem, chemii. Powiesz spoko? No tutaj daleko poszedłeś, no bo to jest po prostu tutaj w przypadku jeszcze może być podrasowany silnik tak, Ferrari. Daleko poszedłem, ale chodzi mi o to, że jednak to jest właśnie już przeróbka, która nie każdemu pasuje, a niekoniecznie producent tego samochodu na takiego klota. Nie, no zgadzam się, dlatego tutaj też sprzedający tutaj o tym informuje, no. No i bardzo dobrze, okej. Więc tutaj to tak, tylko uczuwam, bo to być może jest dobra przeróbka, ktoś to pomyślał, przeliczył wszystko, to pasuje jak najbardziej, jest super. Natomiast no, niekoniecznie jestem daleki od puryzmu w tym wypadku. To już taki wzmacniacz bardziej nam współczesny, tak? Nie wiem, czy to jest vintage. No chyba antena jest. Wejścia są, wyjścia. Ethernet chyba jest też. No i to jest takie dość nudne. Ogólnie licząc tego zestawu potrójnego, no to tak naprawdę. O, tutaj jeszcze. Fred 44 Tuner 4 3900 zł. I to jest śliczne. No to ładnie wygląda. Jest tak przekombinowane. Aha, końcóweczka mocy się grzeje. Aha, czyli mamy wszystko. No może się podobać. Troszeczkę wygląda, jakby ktoś to z Lego ułożył. Ale nie licząc tego faktu, no to minimalizm prawie jak Brauna. Ładne. Podstawowa funkcja, nic więcej. Dziękuję, działa, nie interesuj się. Tylko trzeba zapłacić. To jest tak jak trochę Celestia, nawet angielskie lepsze.
No i co tu mamy? Quad 2, lampowy monoblok. Jak lampa wygląda, każdy wie, tak? Quad to zrobił fajnie. Zrobił to Quad. Czyli mamy blachę, mamy lampy, mamy transformatory połączone za pomocą kondensatorów, rezystorów pod spodem. Wpinamy źródło i słuchamy. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to. Byle, żeby trafo było odpowiedniej wielkości. Dzisiaj lampowe wzmacniacze to jest technologia jednak jest świetna. Lampy grają dobrze, mają swoje wady, oczywiście tak jak wszystko ma swoje wady i zalety. Natomiast czy lampę zrobił ten czy ktoś inny, to kwestia tego, żeby to wszystko było na dobrych częściach, dobrze się wyliczone i będzie to grało po prostu lampy jakoś tak. Używam sam też lampek, żeby nie było. Natomiast tutaj o lampach ciężko powiedzieć, że ci zrobili lepiej. To jest tak jak niektórzy wkładają jakieś lampy od radiostacji, byle żeby był ciepły dźwięk, bo one się grzeją tak, że można było lód roztapiać na samochodzie i tu już jest takie właśnie trochę popierdolenie z tymi lampami. Lampa ma swoje parametry pracy i powinno być do tego stworzone środowisko, żeby ta lampa pracowała. Nic więcej, nic mniej. To ma po prostu w optymalnych warunkach pracować. Tak jak tranzystor, bo lampa to jest tranzystor. De facto. Nie krzemowy, nie germanowy, ale tranzystor. Ma tą samą funkcję spełniać. Tylko większy prąd. Możecie zabić, no ale poza tym okej. Rozgadałem się troszeczkę, kawka weszła. To ja tak, ty mówisz, a ja tak spoglądam, że tutaj chyba nam się te kłady dokładnie. Poglądamy kłady, dobra? Jak to zapierdziela. Dwóch gości bez kasku na przykład na kładzie i bez pasów i zapierdzielają 7 dych. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No żeby tutaj nie zaczynać czegoś, czego nie skończymy de facto w tym odcinku, to co? To literkę Q mamy zaliczoną, bo teoretycznie jeszcze pod Q tu mam jeszcze coś tam wyznaczone. Quinto Essence na przykład było coś takiego, ale co to jest, nie mam pojęcia, więc nie będę się tutaj że tak powiem wydurniał i wprowadzał czegoś takiego. Więc tak, spotykamy się przy następnej okazji już przy TCR, to będzie zdecydowanie dłuższy odcinek od tego. No cóż, dziękujemy, mamy pierwszego Patronite'a. Miło. Tak na początku, jak wszyscy mówią o tym, ale podziękować. Wypada za kawki również, jak ktoś chce, to może, jak ktoś nie chce, nie musi, więc ogólnie jakieś tam komentarze typu, a czemu o tym wspominam? Bo to dupy nikomu nie rozwali. Rozwaliło ci? Nie, ale też przecież nikogo do niczego nie zmusza, prawda? Wszystko jest jeszcze. A podziękować wypada, bo to się nazywa tak górnolotnie kultura. Jeśli komuś się za coś dziękuję, a nie najboże mówi się przepraszam. To już w ogóle sztuka czasami, no ale to są ludzie czasami. Dobra, nieważne, bo tutaj rozkmina po prostu na zupełnie inny temat. Zupełnie innej beczki. Grzegorz mówi o kulturze, to już jest. Przepraszam, ale to, że ja czasami mięsem rzucę, to tylko dlatego, że mogę mięsem rzucić, ale mogę również elokwentnie się wypowiadać. I to nie jest problem, bo widzisz, to jest taka zasada, którą kiedyś na studiach mnie nauczono. Że człowiek wykształcony z chamem się dogada, ale cham z wykształconym się nie dogada, bo jemu brakuje zasobu wiedzy i słownictwa. I to jest niestety prawda. Wiesz co, ja pamiętam, na studiach miałem zajęcia na łacinie i taka pani była tam... Podwórkowej. Nie, no właśnie nie, na łacinie, jak najbardziej łacinie. I tam była taka pani, uczyła, no już nie będę nazwiska, ale imię i nazwisko miała dość osobliwe, także do dzisiaj mam to w głowie. Zresztą miła babka, tak. Wtedy, no to ja miałem tam 20 parę lat, a pani była na pewno tak już po 50, dobrze. Ona mówiła, że nieważne co studiujecie, chodzi o to, że studia dają wam ogładę, aczkolwiek to wtedy można by było takie coś powiedzieć, ale jak człowiek dorósł, widzę tych wszystkich ludzi, czasami tych polityków czy innych, tak zwanych artystów, no artystom się uwagi nie zwraca, artyści wszystko wiedzą lepiej, to również są ludzie po studiach, to ja widzę, że to wszystko poszło jak krew w piach, nie? Znaczy studia. Ogłady zero. Ogładą, proszę pana, ale mięsem czasem rzucić można. No a jeszcze jest coś takiego, że logiczne myślenie.
często widzę, że logiczne myślenie też się bardzo rozmija w obecnych czasach. Znaczy myślenie Logika chyba ogólnie też. tak, logiczne myślenie, tak, wyciąganie logicznych wniosków, tak, nie ma to zbyt wysokich lotów, więc no to jest takie jakieś, dla mnie jest to smutne, bo ja zawsze powtarzam, że jak będąc dzieckiem myślałem, że ludzie dorośli są mądrzy, a jak później dorosłem, to zobaczyłem, że to była ale wielka moja wiesz co, pomyłka. tutaj mądrymi ludźmi też się troszeczkę gorzej rządzi. Lepiej mieć, jak to się mówi, no lepiej mieć głupi, których lepiej kontrolować, ale to mówię, to są takie przemyślenia już nie o audio. Bardzo, Tak jest, bardzo tak. nie o audio i no. To tak samo jak z prawem, nie? Co mówiłem, to tak usłyszałem taki tekst, tutaj Michała pozdrawiam, jeśli w ogóle ogląda ten film. On coś powiedział, co mi się bardzo spodobało, nie? Że prawo jest jak płot, nie? To znaczy? Żmija się przeciśnie pod, lew przeskoczy nad, ważne, żeby bydło utrzymać. No to tak, to się jestem w stanie się z tym zgodzić, podpisać nawet obiema rękami, obiema nogami, bo to jest prawda, No, tak, więc tam takie tego powiedzenia nie znałem. Tak. No, ale jest właśnie takie, daje do myślenia też i mi, i powinno co po niektórym z was też dać do myślenia. No, nie mówię, że od razu szminami macie być, ale no, trzeba troszeczkę mieć własnej uwagi. Dobra, a wracając do sprzętu. Quad, egzotyczna marka, mało spotykana, dlatego też nie miałem okazji Quada słuchać. No ja również, ale tak, żeśmy potem przeszli tak dość gładko, no bo to trudno się wypowiadać, jakieś stawiać tezy czy inne, zasadniczo się wypowiadać na temat tego, czego się nie słyszało. Ale z tego tutaj co widać, to firma jest z jakimiś tradycjami, czyli już na pewno z lat 60. by może wcześniej produkowano. Sprzęt, który był poprawny, bo lampy spierdolić to też trzeba umieć. Więc ona się utrzymała i nadal się trzyma jako producent i chwała za to, bo wiele większych graczy, że tak powiem, typu Samsung, no to już są markami chińskimi wysokiej klasy. O, dobra. No ale Samsung skończyło źle po prostu, na przykład firma Legenda, która robiła naprawdę piękne rzeczy, dobrze grając, oczywiście, że dobrze grając, bo na przykład takie moje zdanie, tutaj się rozwiniemy trochę z pierdołami, popatrzymy sobie może na te kwadrale czerwone, bo jednak tutaj to one wygrały dzisiejszy odcinek dla mnie, no te Titany też, ale czy ja chciałbym mieć 150 kg kolumny? Niekoniecznie potrzebuję takiej, bo nie mam takiego salonu. Dokładnie, zgadza się. Więc te z racji ciekawości będą nam tutaj rozdawiać rzecz i teraz wypadło mi, szukając to, co mówiłem przed chwilą. A ty mnie nie słuchałeś. Słuchałem ciebie, ale straciłeś wątek. No straciłem wątek, no niestety uciekł. No mówiłeś o firmie Sansui. No i Sansui zdechł, no i Sansui owszem to robił piękne rzeczy, czy super grając, owszem. Niektóre z tych rzeczy naprawdę grają super, ale one kosztują też już parę złotych więcej, typu jedną wypłatę, typu dwie wasze wypłaty. To też są straszne pieniądze, prawda? Dwie wypłaty odłożyć sobie. Kiedyś to, powiem to tak, mój tata mi mówił o Sansui, to było bardzo dawno temu. Pierwszy raz, jak tej marki nie znałem, to był naprawdę, no, w latach liczony okres. Pyta się, czy słyszałem o Sansui. Tak, słyszałem. No to jak na Radmora musiał tam zbierać 2 lata na Radmora, to na Sansui bodajże, czy tam, nie wiem, czy na jakąś kasetę, czy na tuner, w cenach, które były podane w 80 latach, czy tam 70, musiałby odkładać przez 10 czy 20 lat każdą wypłatę wtedy. To pomyśl, jak bardzo to było nieosiągalne w tamtych czasach, kupić sobie amplitudę Sansui, który teraz de facto kupujecie za 1-2 wypłaty. Dokładnie tak, tak. 20 lat, czyli teraz, jeśli zakładajmy, no, zabrać piątkę na rękę, tak? 20 lat to masz 104, to jakbyś teraz szedł do sklepu wzmacniacz i masz 140 000 do wydania. Na wzmacniacz, o kolumnach nie wspomnę. To już robi wrażenie, prawda? To w ogóle, no Grzesiek, pamiętam wtedy przeliczniki były takie, że zarabiało się w przeliczeniu na dolary, tak mogę mówić wtedy, no to powiedzmy, dobrze pamiętam już lata 80., bo byłem już, pod koniec lat 80. kończyłem szkołę podstawową, to zarobki wtedy były miesięczne, to się wymieniało, tak, jeśli chciałeś coś kupić, pójść do tak zwanego Peweksu, czy nawet kupić samochód, kupić mieszkanie, to ludzie chętnie sprzedawali to w przeliczeniu na dolary, nie? No, to zarobki miesięczne były pod tytułem dobrze, $20-25, nie? Mhm. No a coś kosztowało $2000, proszę pana.
Nie mówimy No, o samochodzie, tak, tylko tak, o tak, jakimś dobrym wzmacniaczu. No to No, samochody również mogłeś kupić w latach 70. Pamiętam, jeszcze moi dziadkowie kupili na przykład dużego Fiata, no to kupili go w dolarach. Mogłeś kupić coś z rynku wewnętrznego, tak, ale płacąc za to w dolarach, no to kupiłeś to szybko, tak, a mogłeś, wiesz, jakieś kolejki, talony, losowania samochodów, mogłeś na to czekać całymi latami, więc państwo bardzo chętnie ściągało te dewizy do siebie właśnie przez to, że byłeś osobą uprzywilejowaną, tak, bo nie płaciłeś złotówka, tylko płaciłeś w dolarach, więc państwo mówiło, kup se Poloneza, kup se Malucha, czy tam kup sobie dużego Fiata, jak zapłacisz nam w dolarach, no to będziesz miał go, powiedzmy, od strzała, tak? No a jeżeli płaciłeś w złotówkach, no to trzeba było swoje odczekać. Takie to były czasy. To są Acoustic Researcher Optimusy, nie? Nie AA, tylko Made in Japan. Te kolumny mam, kiedyś muszę je odpalić. Tak się zagłębiłem tutaj teraz w międzyczasie w to, co ten pan sprzedaje. Sansui. Zobaczmy Sansui. Amerykańskie Sansui. Jeśli to Sansui. Kalha? Wygląda Kalha. Bardziej jak realistiki stare, wiesz, Grzesiek? Albo jak realistiki. No, jak realistiki, tak. Będzie na tablicy na pewno Made in USA. No ciekawe. I macie Sansui. Made in USA. To akurat za to bym sobie... Dobra, nie będę mówił, że dam sobie rękę obciąć, ale wysoki raczej... Tak, za to dam sobie rękę obciąć. Ciekawe, czy jest napisane, czy te Sansui są KLH, czy coś innego. No dobra. Ciekawe rzeczy tutaj wyskakują. A choć z drugiej strony też również wyglądają jak stare pioniery, więc też tak generalizować do końca nie można. No tak, ale do starych realistyków również są podobne bardzo. Wysokotonowy tutaj jest ten standardowy od Maranców, więc to na pewno jest amerykański. Więc tutaj kwestia tego, jakie zawieszenie, ewentualnie tutaj 25 może wcisnęli tak trochę na chama, nie? Żeby obudowa była komfortowa i jak największy głośnik. No, a te Acoustic Researcher tutaj właśnie, te Optimusy, dobrze mówię Acoustic Researcher. O! Ty tego potrzebujesz. Ja tego potrzebuję. Do czego ja to potrzebuję? Ty przypomnij. Te duże kolumny ode mnie? Które Heru? Heru, no. Do Heru. A ja przecież mam do Heru jakieś wysokotonowe. No ale to są te. To są te? 8 ohmów. Ja tam nie mam wysokotonowych zamontowanych, bo ja już powiem ci, dawno nie zaglądałem. Już Boże. nie pamiętam nawet, jak one wyglądają. Tak, ty nie pamiętasz, jak ty to brałeś ode mnie nawet. Ja nie powiem, ja sobie niedawno przypomniałem to, żeśmy chyba nawet rozmawiali, że tak przechodzę tam przez piwnicę któryś raz i tak liczę sobie, to są te. Myślę, a tak, a co to jest, nie? I tak stoję, spoglądam, a Heru, zapomniałem na śmierć. No to do Heru potrzebuję właśnie tych głośników tutaj, tak a propos, nie? No to są byki. Aha, tych. No, wysokotonowe, bo one są ogólnie dostępne, bo one były w Technicsach montowane w bardzo dużej ilości sprzętu, po prostu te przetworniki, to nie jest nic takiego odkrywczego, to są, no jak widać, tutaj siateczka jest pod spodem, jest przetwornik sam w sobie, więc jakbyś szukał do Heru, żeby je skompletować, to są chyba trójdrożne, to właśnie tych przetworników szukasz. O, ciekawostwa, taka rada. Na antenie prawie, że chociaż antena to nie jest. Zobaczmy te pionierki. Widzisz, pioniery masz stare, no nie przypominam takich. I te są co? 8-ohmowe. Made in Belgium. Proszę. Belgijskie pioniery. No to też wiadomo, dlaczego tak się działo. Tu żeśmy też nieraz to poruszali, tak, że pionier Made in Belgium. Tam co to było kiedyś Sony, tak. No teraz taka jazda bez trzymanki się zaczęła u nas w tym momencie, bo spoglądamy na inne rzeczy. Pioniera chyba mamy. No te są całkiem fajne. Kopułeczka, niskotonowy. Oj, ładny. Tutaj no. Dobra, ktoś je okleił. Tutaj chyba tak trochę tego, no. Dobra, nieważne. Ja okleił to dawno temu, bo już widzę, są uszkodzenia tam na rogach pod spodem. No ale tutaj no ten tył był oklejony jedynie. Tył chociaż pomalował na czarno, ale cokolwiek ale tam mam jakieś takie, że to oryginalne przetworniki Pioniera bardzo ładnie wyglądają. Tak widać, że maskownica była zawsze założona, więc... Dokładnie, tutaj tu szukam takich starszych troszeczkę pionierów. Te wyglądają troszeczkę starsze. Alnico CS5F. I one tutaj, ciekawe czy będzie zdjęcie ze środka. 8 ohmów, 25 watów.
No tak. Dobra. Te oglądałem na pewno. Też te mnie ciekawią. Stilsy. Tak, Grzechu, co cię nie ciekawi? To przecież większość rzeczy, które zobaczysz, to ciebie ciekawi. No wiem, Taka no ale jest no ja tak prawda, mam. Ja mówiłem, że mam lekkie zwichrowanie na punkcie kolumn głośnikowych. Po prostu to jest coś, co mnie kręci. Nie będę tłumaczył dlaczego, bo po prostu tak jest. To mnie bardzo interesuje. Dla mnie to jest 50% dobrego dźwięku. O, w sumie to z głowicą obrataną i z kopułeczką. Lekko. No w sumie ty fajnie grają, ale też tutaj akurat kolega ma te głośniki i on też powiedział, one fajnie grają, tylko muszą być w odpowiedniej odległości od słuchacza. Jak są za blisko, to będzie wam czegoś brakowało. Przykładowo, już jest problem. No. I te Alteki. O, Hanse Duce, Barbadosy, te Sisy są fajne. To są ogólnie kolumny, które są rewelacyjne do lampy. Tutaj mogę podpisać się pod dwoma rączkami, bo takie posiadam, więc wiem co mówię w tym wypadku. Do lampy kolumna fenomenalna. To jest tak napisane Altec Leasing 890A, natomiast nazwa katalogowa to był monitor mini. U nich mini monitor to oznacza, że tu jest bas 30 cm i jeden wysokotonowy. Kolumna duża, ale gra przecudownie. Tak. To są monitory pod tytułem 70-80 cm i to są nadal monitory, więc one powinny stać Tak, nie na ziemi. Ale stary Altec i to naprawdę daje radę w cholerę tutaj. Głośnik jest oryginalny, bo tutaj akurat czasem gęsto zdarzają się w Europie patafianki, które wyrzucają ten głośnik oryginalny. Jakby na to nie patrzy, to jest dobrze napisane. No, jak JBL. Nie jak JBL. JBL jest jak Altec. Bo Altec Leasing, tutaj zaznaczę leasing, tak? To ostatnie L oznacza leasing. Jak pan leasing odszedł od współpracy z firmą Altec, czy tam z panem Alteciem, założył firmę JBL. James Bulldog Leasing. Od tego się wziął JBL. Więc jeśli coś jest jak coś, to raczej JBL jest jak Altec Leasing, a nie Altec Leasing jest jak JBL. Bo to jest troszeczkę obrażanie, że tak powiem, pewnej marki, która zapoczątkowała drugą. Tak? To jakbyś porównywał, nie wiem. No tutaj się zgubiłem, ale powiedzmy coś, co podchodzi od jednego, a tak naprawdę mamy coś innego zupełnie. W drugą stronę, o, tutaj mamy goldy, jakieś malutkie ósemki, ale to jest chyba 8 cm, pani. Maleństwa. Zdecydowanie. To chyba aktywne są. No to właśnie wygląda, tak patrzę. Jakieś zasilanie tam. Tak, chyba to jest zasilanie. Okej. No ale to, no jak to może się uda No to zorganizować. chyba będzie literka T jak ta, no i prawda, no to nas czeka. No, ale ta noja ogólnie może się uda zorganizować, to muszę porozmawiać z kolegą. Odsług Westminsterów zrobimy, więc spoko. Co ty na to? Ja wiesz, na to jak na lato, bardzo dobrze. Westminstery to są dość... No. I tyle powiem. Dobra, to takie niespodzianki na później. Na pewno niebawem się widzimy, że tak powiem, bo tutaj akurat Darek jest zaproszony i będziemy tutaj testować kolumny. Tak jeszcze tak off-topic wrzucę, jeśli ktoś nam zarzuca, że zrobiliśmy nagranie za pomocą telefonu. Tak, zauważyliśmy to nawet bez uwag i mamy tutaj właśnie Tascama naszykowanego rejestrator, więc będziemy się z tym bawić przy najbliższym odcinku, jeśli chodzi o kolumny, tak żeby te odcinki stawały się coraz lepsze. Nie od razu już zbudowano, nawet go parę razy spalono, więc Znaczy, tutaj trzeba przypomnieć, że ten Tascam przynajmniej od jakiegoś roku leżał w kartonie sobie Cicho. spokojnie, więc... o tym nie mówimy, ale jesteśmy przygotowani. Także to jak mówi jeden z polityków, lenistwo, poziom level. Poziom level, tak? No. Tak, poziom level, tak, dokładnie tak. Poziom level. Okej, dobra. Teraz jeszcze tak ostatnie zdanie. No mówię się, rozpędziłem trochę, przepraszam, bo tutaj Quadrale mimo wszystko, nie licząc tych 2-3 kompletów, czyli Turbo 13 tych AQ6 i tam może tych tańszych Alcratów, nudno było, nie?
Nie no czego, w Quadrale jakoś tak, było, chyba faktycznie te szóstki były takie ciekawe, bo z początku wyszło, że to jakaś taka niedoróbka, później drogą dedukcji, jak żeście mieli okazję to zobaczyć, doszliśmy jednak do wniosku, że to są oryginały. No i całkiem takie rzadkie te oryginały, więc ciekawe. No, są też kolumny po 20-30 tysięcy, ale czy to jest ciekawe? Nie oszukujmy się. Zobacz, te kolumny słyszałem, nie? No, Hekolaby, one, tak? tylko większe chyba Hekolaby. Albo te, albo większy model, jeśli był. Tu jest 30. Ja słyszałem, że 30 na górze. Wielka, ciężka kolumna, nie? No jak gra? Jak słyszałeś? Jak normalna kolumna. Znaczy nie ma tego wow, tak? Nie ma tego wow, bo to grał w zwykłym salonie, powiedzmy. Nie ma tego wow, żeby to powiedzmy. Jest owszem na pewno głośno, bo macie super Twittery, średniotonowe, nisko średniotonowy i woofer na górze. Ale kwiatka na to nie położycie. A jak położycie, to będziecie płakać. Natomiast ogromna kolumna, powiedzmy, one zdrożały, powiedzmy, ta wycena w stosunku do tego, co było jeszcze kilka dobrych lat temu, no to jest dwukrotnie wyższa niż te kolumny były wtedy dostępne, tak? Podrożały. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie są dla większości ludzi kolumny, bo one się będą dławić po prostu, z racji nawet oporu samych głośników. No 6 Twitterów, jeden super Twitter, tak? 4, to musi być prąd, tak? To sobie nie podepnijcie do, nie wiem, 20W wzmacniacza, żeby to dobrze zagrało. To podrożały, tak. To szczerze mówiąc, ja na przykład tutaj te oglądałem, tak? A te kolumny Hansa Dusza, no później Hans Dusz, te kolumny zaczęły się nazywać ATL. To jest właśnie to, że Atlantiki, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, propos tego, że tak jak mówić, że Altec Leasing to jest jak JBL, to tak samo jak mówić, że Atlantic jest jak ATL. Bo najpierw była firma Atlantic, później jeden z handlowców, pana Hansa Dusza, założył właśnie firmę ATL i sprzedawał inną markę kolumn, powiedzmy, robiony przez Hansa Dusza. Natomiast pierwsze były Atlantiki. Tak samo jak pierwsze były Alteki, a nie JBL. No, ja rozumiem. JBL są bardziej znane, ATL są bardziej znane. O Atlantika mało kto słucha. Słyszałem, zakładam, że o Altekach trochę więcej osób. Ale właśnie to jest punkt wyjścia taki. Swoją drogą dużo papierosów tutaj poszło, przynajmniej na tą prawą kolumnę. Pożółkłe. Natomiast bardzo ciekawa kolumna, bo ona ma tutaj z boku pod tym daszkiem ma bass reflex, wylot bass reflexu. Średniotonowe ogólnie gra na bok. Regulacje wysokich tonów tutaj macie papierowe. Tam macie jeszcze Puerto Santo, bodajże 003, 004 jakiś numer macie? Ty masz chyba podobne, prawda? Słuchałem ciebie. Jakie ty masz te... Ja mam ten wyższy 003 T i mam 005, ale te 005 to nie można tego przykładać jako przykładu, podawać jako przykład, bo te 005 one były bardzo szybko zastąpione przez inny model 005 i w zasadzie te co ja mam to, znaczy to może nie tyle co przychwałka jakaś, ale prawdopodobnie one tak źle się sprzedawały z racji gabarytów i wyglądu, że szybko były zastąpione przez inny model i mam numer seryjny 001 obydwu kolumn. I wierz mi, nie mogłem znaleźć tutaj jest 0001, przepraszam. Nie mogłem znaleźć po prostu innego zdjęcia tych kolumn poza tym, które ja ewentualnie mogę zrobić. Więc takie rzeczy też się zdarzają. I życzę każdemu, żeby właśnie takie rzeczy udawało mu się, że tak powiem, zdobyć takie unikatowe, tak? Ale to jest mój punkt widzenia. To jest moja przygoda, moje jakieś takie, wiesz, moje hobby. Moje hobby i to mnie kręci, nikogo do tego nie zmuszam. Natomiast no tutaj akurat kolumny, tak jak cały czas powtarzam, to jest 50% dobrego brzmienia. Oby tylko. Bo wzmacniacz, 50%. Czy taki człowiek. Możemy zmieniać wzmacniacze, zostawić sobie kolumny. Ale niestety zabawa jest troszeczkę większa z racji tego, że musimy zmieniać i wzmacniacze, i kolumny dość często. Nie wystarczy mieć jeden wzmacniacz, znaczy jedną parę kolumn, bo przeważnie to jest w sumie tak, że jedną parę kolumn i później wzmacniacze, bo to niekiedy jest trudniejsze dobrać i więcej pieniędzy niż tak naprawdę latając z tymi kolumnami, powiedzmy, od sasa do lasa. Tu są ładnie. To jest tak, co człowiek to przygody, tak. Te dwie lewe pan cały czas próbuje sprzedać, przepraszam, no ale to jest taka prawda. Tak. No są dwie lewe.
No tutaj nie pykło, tak? No nie Oczywiście. No, może być problem z sprzedażą tego, może być problem, No bo jeśli, jednak. bo to jednak nie jest tak, że ktoś powiedzmy chce kolumny, akurat te kupi, bo to są na tyle dziwne kolumny, że to jest, no tak prawie bym powiedział dla konesera, ale nie, dla kogoś kto się zastanowi, co to kurczę w ogóle jest, nie? Jak zacznie szukać, to się okaże, że tak była lewa, prawa i jest trochę gorzej. No, więc dlatego tutaj apeluję o zmianę ceny na niższą, bo to ewentualnie przetworniki są, wszystko jest, ale to by trzeba było drugą kolumnę u stolarza zamówić, co niekoniecznie będzie tanie. A te jakie dziwne... Znaczy dziwne, chciałem powiedzieć brzydkie, ale to wiesz, no nie wypada, więc powiedziałem dziwne. No, to jest industrialne, proszę pana. Tu Tak, no bo nie można nam odmówić. Na półeczkach widać, że są zmęczone już troszkę życiem. Nie jedną Nie jedną imprezę widziałem. nie jedną imprezę, tak? Ale słuchaj, tutaj są Opędzlowały. wzmacniacze, tak? Jeszcze? Czy to jest... Jak to Wiesz jest? co, to jest chyba dołożone, tak? Samoklep. To jest dołożone. Samoklep, tak? No, widać tabliczki znamionowe takie dość oryginalne, bym powiedział. Okej, ale to samoklepy, no te samoklepy to też jest tak, Darku, no w tamtych czasach samoklepy to była norma, bo szło się do sklepu, kupowało się, bo się zarabiało tyle, ile się zarabiało tylko front panel, ewentualnie głośniki, ewentualnie zwrotnicy kabla, a całą obudowę i tak się robiło samemu, bo po pierwsze Przybrało się projekt i stolarz wycinał, tak? no oczywiście, zgadza się. więc tutaj nie było miękkiej gry wtedy, no. Całe kolumny można było kupić, ale po co? Całe kolumny można było dowieść do sklepu, ale po co? I wychodziło jak wychodziło. O, tych Hyperionów też bym chętnie posłuchał, bo ITT mam. Lubię kolumny ITT, jedne porąbałem kolumny ITT, więc taka dziwna znajomość. Z racji tego, że nie warto było ich sprzedawać, bo mi było wstyd sprzedać to komukolwiek te kolumny. Więc poszły pod młotek, dosłownie, bo szkoda mi było miejsca. A Hyperiony bym sobie posłuchał, bo to mnie akurat dość ciekawi. Ten zestaw głośników, który tu jest. To co, kończymy tą nierówną walkę, bo no mówię, zaczynam się rozpędzać, a to jest dość niebezpieczne. To jest niebezpieczne, bo ja się z tym zgadzam. Także. Bo ten hamulce to się tarcze już starły i jak już puszczą resztki, to jest koniec. Ultraboxy sobie, no kolumn jest dużo ciekawy, różny rozstrzał cenowych, te ITT. Też kiedyś miałem ten zestaw, tylko nie cholery mogłem go znaleźć, takie jakby samoklepy, bo miałem to, Darku, No. wersję płaską tej kolumny. Też był taki głośnik ITT, napis, te dwa przetworniki, fajnie to dylało. Tutaj macie wskaźnik, taki diodowy jeszcze, natomiast przynajmniej tamte było ciężko je znaleźć, z czym mamy do czynienia. No te tutaj zdecydowanie wyglądają na filmówki, szczególnie, że masz maskownicę już taką z tym profilem, brzuszkiem na niskotonowym, więc no te są. Akurat tych, co ja miałem, no nie było. I bądź tu mądry i pisz wierszy, nie? Naprawdę, jak ktoś chce się w to bawić, to jest do wyboru do koloru sprzętu nadal. Okej. Może już nie tak wzmacniaczy magnetofonów, jak było kiedyś, 5, 6, 10 lat temu, ale kolumny jeszcze są. No okej, Jeszcze są. no okej. Jak okej, to okej. Dobra. Dobra, to kończymy tą nierówną walkę z kwadralem. Sanio. Zobacz, ile tutaj rozmoru byś mógł z tego zrobić. Całego jednego. No. Nawet Znaczy, nawet wiesz nie co? kompletnego. Miałem to Sanio, to fajnie wygląda, tylko to jest tak powiedzmy jakościowo, to jest taka Elizabetka rzeczywiście. Znaczy nie No. to Sanio, jest jeszcze model z tymi wychyłami po lewej stronie w kwadracie ustawionymi. To nie wiem, czy to jest wyższy, czy niższy, to... Kurczę, fajnie to wygląda, ale taki, jak już to masz, to nie czujesz się, że kupiłeś coś takiego wybitnego. Ekspert? By Marantz? Oczywiście ekspert. By Marantz. To ciekawostka. Super Scope, tylko pod logiem eksperta. Czyli No na to tak jak Skandynawię. tak jak te moje kolumnienki, co mi kiedyś, zresztą bardzo fajnie grające, już nie będę po Ekspert. teraz mi się opowiadał. Eksperty również, tak, eksperty, tak. No nie było takie, nie bolało. No dobra. To co, czekamy na komentarze. Powiedzieć o subskrypcjach? No dobrze, zapraszamy na subskrypcję, oczywiście, że tak, robimy to jak zawsze na początku odcinka, jak pamiętamy oczywiście. No ale cóż, życie toczy się dalej, a my widzimy się i słyszymy, raczej widzimy w następnym odcinku, a ten szybciutko będzie u Was, tak żebyście mogli przejrzeć z nami te odcinki, a te kwadrale, no jeszcze będę czytał. To być może coś powiem następnym razem. Dobra,
Trzymajcie się, trzymaj Darku cieplutko. Na razie, hej. Cześć.